Dzisiaj będzie ślisko, więc będzie dużo winczowania, nawet tak trochę na takiej zasadzie, żeby nie ryzykować utraty czasu jakoś, wiesz, że się ześlizgniemy gdzieś w drzewa i bezsensowna walka, więc raczej będziemy przyjść do tematu, że jest niepewnie, jest ślisko, robimy coś z liną, niż staramy się zjechać czy podjechać, a potem się wyciągać przez pół godziny. O człowieku, to pierwszy raz w życiu naklejkę naklejasz. O, jak ja mam klejki na lodówce. A ty nie miałeś tego kleić? Panie, byle jak, bo to i tak jest miękka folia, to się i tak faluje. Co byle jak? Co byle jak? Pomarszczona jak jaja 89-latka. Idziemy się potaplać. Karol mówi, że woli w kółko to auto naprawiać i woli Tak, nagrywać. lepsza robota. No upierdzielę się w tych smarach. Daj koła teraz w prawo. Spróbuj wyjść stąd. Dynamicznie, bo jesteś na krawędzi z tyłu. Nie cofaj, nie cofaj. Dynamicznie do przodu. Blokady dawaj, raz. Dawaj. Daleko nie pojechaliśmy, pierwsza górka i już prawie na drzewie. Także trzeba się trzymać głównych dróg. Jednak. Hello, boss. Yeah, Michael. I have a problem. Yes. Chyba tam, Łukasz. Drive 1, 2, 3. Problem. Yes. O, ja myślę, że to Getriebe. Getriebe no working. No drive, no. Engine start, drive, no. Panie Darku, można prosić?
no to nie dojedziemy. Na to pasmo. Nie, bo ma taki kopę, to wjechać do góry. Ale wydawała tego nie chcesz. I to normalnie jedzie. Tak? Tu bez problemu ładnie dojedzie. Tu jakiś komentarz, panowie? Bez komentarza. Bez komentarza, bo się Ile to nerwów kosztuje brak łączności z nimi, nie można się dodzwonić. Organizator mówi że meta zamknięta. o braku ich jakby na GPS-ie. No nie fajne uczucie. Halo. Zadzwonił przed chwilą Kamil Jabłoński z organizacji, że chcą zamykać metę, bo już 3 auta tylko przyjechały, reszta zrezygnowała. No i czekałem na Red Foxów. Red Foxy ewidentnie gdzieś pobłądzili, bo zniknęli z GPS-a. No i co? No i nie ma z nimi kontaktu żadnego, nie można do nich dodzwonić. A gdzie Krzysiek? Hello, do you speak English? Halo. Halo. Gdzie Krzysiek? Where are you, Chris? Dobrze przykierowanie. Yes, English. You speak English. English? Moskwa to... Deutschland no. Bobby. Napisz mu SMS-a. Co mu to da? kurwa? Do kogo wy zadzwoniliście? Do Krzyśka. Jakiś Anglik odebrał? Nie, no jakiś Rumun chyba, tak? You are from Romania? You are from Romania? Że Krzyśka na Rumuna. This is telefon my kolega. Chris. Red Fox! Red Fox, Chris. This is your number? This is your number? Nie ma guma. No nie guma, my Krzyśka. My Krzyśka, kurwa nie guma. This is your number? A wódka jest? No I understand, okay. Z wami kontaktu nie ma, odbiera zamiast tego jakiś Rumun, kurwa, zamiast ciebie. Te dzwonią, Kamil dzwoni, że meta zamknięta, gdzie wy jesteście, na GPS-ach was nie ma. No już się kurwa... Karetka jechała, mija nas karetka taka zdziwiona, że my tutaj, kurwa, nie wiem o co chodzi, do nas karetka czy co? Kurwa, tak niemiło już było. I co tam? Zobacz. Klasa 47, Jak? Klasa 47. Byliśmy 87, a 47 miała trasa. A byliśmy 87. Tragedia. Ja
tych kartkach się nie da, jak oni wszyscy z ekranami siedzą, mogą jechać. My dzisiaj co robimy, dostajemy roadbooka. Nie da się tak jechać. Wbijamy wszystko w to urządzenie. Nawigacja w oparciu o, że czytasz roadbooka i patrzysz się w kompas jest niemożliwa. No, patrzymy to co oni mają, to oni mają laptopy, całą trasę wgrano i my nie mamy może software'u tym razem, ale wgramy sobie wszystkie punkty nawigacyjne w to, no. Było ile? 40 km zrobiliśmy ponad? 80 macie zrobione. No 40 niepotrzebnie. A trasa była 47, a my mamy 87, no. Masakra. Ale z tego co gadaliśmy z sędzią, byliśmy 5. samochodem, więc 2 Estończyków, Francuzi i nasi sąsiedzi. Ale oni też nie, oni tylko zjechali przed metę, ale oni zrezygnowali. A, zrezygnowali, no. To mówi, że jesteśmy takim, znowu 4. miejsce utrzymujemy. Ale różnica czasu przed Francuzami nam urosła. Ogromna. Ale to jest maraton, jeszcze 3 dni, oni też mogą popełnić błędy. My zakładamy, że od jutra jak prowadzimy sobie punkty, nie będziemy popełniali błędów nawigacyjnych. Więc jak to w maratonie, no 42 km trzeba przebiec, a nie opiewać święto czy porażkę po 20, no. Nawet nie po 20, po 15, mamy 2/5 rajdu za nami. Więc musimy odpocząć, bo teraz mamy, wiesz co, schwaszone trochę głowy i regeneracja i ustalimy plan dalej, a walczymy. Jak wam się zapalił samochód? Zapalił się na podjeździe, winczowaliśmy się, wysunęła się miarka od poziomu oleju. No jak, na ultrafon robiliśmy poziom oleju. No robiliśmy i ktoś go zdjął, nie wiem kto. I wylał się olej na kolektor, zapalił się samochód, przetopił nam kable, między innymi od freespoola i od MBS-a, od hamulców, od wyciągarki. Wszystko rozwijaliśmy ręcznie, nie? W sensie z przycisku. Tragedia, dobrze, że się nie spalił całkiem. Fura nam się zapaliła. Mały błąd, ale mógł się strasznie źle skończyć, bo chłopaki nie zablokowali bagnetu od oleju. Przy podjazdach olej nam się wylał i poszło płomieniem. Na szczęście to był moment, kiedy Krzychu był w ogóle na zewnątrz fury, więc zobaczył, oprócz tego, że mamy dym, że walą płomienie pod kołem i jakimś Gatorade'em czy jakimś izotonikiem szybko ugasiliśmy, bo nie chcieliśmy odpalać gaśnicy i włączać systemu. Podobnie tylko 4 załogi ukończyły. Rozmawialiśmy z sędzią, bo przyjechało 5, ale jedna przyjechała pod prąd, więc 2 Estończyków, Francuzi, no i my jako 4. taka z liczącym się czasem, bo my całą trasę przejechaliśmy poprawnie, zaliczyliśmy wszystkie checkpointy, ale po prostu w międzyczasie zaliczyliśmy duże bypassy na poszukiwanie drogi i powroty, no. Zdublowaliśmy ten odcinek. No i jeszcze kupa minut, oprócz tego, że na dodatkowe jazdy, no to na siedzenie, grzebanie w telefonach, szukanie jakichś aplikacji, które nam pozwolą podbijać punkty GPS, no kompletny jakby chaos nawigacyjny. To, co masz wydrukowane w roadbooku, do niczego się nie nadaje, no, trzeba tylko i wyłącznie wbijać dane matematyczne poszczególnych checkpointów, a jakąś może podpowiedzią może być to, co dostajesz do ręki jako roadbook. Natomiast nie można się na tym opierać, więc od dzisiaj zmieniamy strategię albo posiągamy sobie jakieś aplikacje do telefonu, bo pobijamy wszystkie punkty GPS-owe, które oni podają i na nie się kierując będziemy jechać, przynajmniej będziemy widzieli poprawność azymutów i nie pobłądzimy. Więc być może nie będziemy takich czasów, przynajmniej z powodu nawigacji już tracić. Nie wiem jak dokładnie wyglądają wyniki, ile mamy czasu do Francuzów. W połowie trasy jeszcze ich spotkaliśmy, ale to było zanim zaczęliśmy się gubić. A potem oni już nam odjechali, jak spotkaliśmy grupę mediową na jakimś kolejnym podjeździe, to była już pół godziny różnica czasu, a to było przed naszymi kolejnymi zgubami, więc myślę, że godzina do 1,5 czasu mamy w plecy od nich. Natomiast to, co walczyliśmy, żeby dojechać i zmieścić się w limicie czasowym, bo jakbyśmy się nie zmieścili w limicie czasowym, to masz maksymalny czas na limit, czyli 8 godzin, plus chyba z 8 godzin kary, więc wtedy to już byśmy kompletnie wypadli z rywalizacji. Tak to chyba zrobiliśmy w jakieś 6,5 godziny, bez kar. Mam nadzieję, że tam nic prędkością nie nabałaganiliśmy. Więc jeżeli oni to zrobili 4-5, no to mamy nadal do odrobienia jakieś 2 do 3 godzin. Co przy takim maratonie jest wykonalne, jest to wykonalne. No. Mamy 2 dni za sobą, 3 dni przed nami. Wszyscy mogą popełnić jeszcze błędy, wszyscy mogą mieć awarie i no to jest maraton. Tu walczysz do ostatniego dnia, ostatniego kilometra, więc będąc na 4. pozycji mamy smaka na 3. i musimy dogonić Francuzów. No. Nie dogonimy na pewno Estończyków, no bo oni z tymi oponami w miejscach, gdzie się wszyscy wciągali na wyciągarkach, oni to robią na kołach. No to
nie ma o czym marzyć, że ty tą samą trasę robiąc wyciągarkami pogonisz ich. No. Mają świetnie przygotowane fury, super maszyny. My musimy walczyć jakby w naszej klasie. I to jest walka z Francuzami.